Siemanko, na dzisiaj przygotowałem ciekawą tkaninę, można z niej zrobić przeróżne rzeczy, od usztywnienia po gotowe wyroby. Jeśli chcecie zobaczyć co to jest, to zapraszam do oglądania. To jest tkanina, którą chciałbym Wam dzisiaj zademonstrować. Wykonana jest z wierzchu z korka, a od spodu ma przyklejoną siatkę, coś na wzór jak jest w Skyu. Nie jest to na pewno mocno wytrzymałe. Za chwilkę jeszcze wykonamy próby, pokażę Wam jak to się szyje. Co do samej tkaniny, to nie jest ona także całkowicie zwarta i ta wierzchnia korkowa warstwa nie jest jednolita. Mam nadzieję, że będzie to widać. Miejscami po prostu prześwituje, widać sam ten podkład, więc na pewno nie szyłbym czegokolwiek z samej tej tkaniny. Trzeba to czymś usztywnić, wzmocnić, tak żeby miało to jakiekolwiek zastosowanie, no i jakąkolwiek wytrzymałość. Jest to dość sztywne, nie jest tak całkowicie wiotkie jak tkanina. Dodatkowo nie pęka. Jest lekko zgniecione, ale nie jest to zrobione w ten sposób, że jeśli my to załamiemy albo zgnieciemy, to ten korek cały się powykrusza, powyłamuje i nic z tego nie zostanie. Także na pewno ciekawy materiał. Mam na niego kilka pomysłów, więc przygotuję kolejne filmy z wykorzystaniem tej tkaniny. Przejdziemy teraz do usztywnienia tej tkaniny. Wykorzystam salpę, o której przygotowałem jeden z odcinków. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś pojawi się odnośnik. Użyję ten wygnieciony kawałek. Do klejenia standardowo klej wodny Ecosar. Rękawiczki używam, żeby jakiekolwiek powietrze mi tutaj nie dochodziło, jeśli jest jakaś nieszczelność. I teraz nakładam klej na salpę. Czekam aż klej zrobi się przezroczysty i przyklejam korek. Klej podeschnął i teraz przyklejam korek, a właściwie to usztywnienie do korka. Akurat ta tkanina jest pognieciona, więc zrobię to odwrotnie. Tak to wygląda. Całkowicie się wyprostowała. Jest teraz mocno sztywne. Także zyskało to sporo na wytrzymałości. I teraz możemy cokolwiek z tego wykonać. Jako usztywnienie zamiast salpy możemy użyć jakąkolwiek inną skórę, czy dwoinę. Ważne, żeby to było dość tanie. Dwoina właśnie fajnie się sprawdzi. Nie musi to być to usztywnienie, którego ja użyłem. Teraz jeszcze ktoś się pytał w jednym z poprzednich odcinków, czy salpa się łamie, zwłaszcza przy wywracaniu. Jak widać, nic się z nią nie stało. Oczywiście się zagniotła, załamała, no ale to trzeba się liczyć z tym, jeśli będziemy to zbyt mocno miętolić. Można trochę nad tym popracować, żeby to z powrotem wróciło do normy. Nie jest idealnie, ale dość sporo udało się uratować. Tutaj dla porównania
Tkanina bez usztywnienia. Jak widać, nic nie prześwituje. Użyłem 1 mm salpy, więc nie ma opcji, żeby cokolwiek tutaj prześwitywało. I teraz przeszyjemy te próbki. Przeszyjemy próbkę z samej tkaniny. Igła najzwyklejsza, nitka 60. Tak wygląda od spodu, a tak z góry. Bardzo łatwo się to szyje, przyjemnie. No i teraz właśnie nie jest to zbyt mocno wytrzymałe. Dlatego wspominałem, żeby to najlepiej jeszcze czymś wzmocnić. No to też nie jest jakoś całkowicie beznadziejne, no ale trzeba jakby sobie zadać pytanie, czy do każdego wyrobu ta tkanina będzie odpowiednia, ponieważ dla jakichś rzeczy, które potrzebują wytrzymałości, no to może być trochę ciężko z tą tkaniną. Ona po prostu rozrywa się na szwie i tak to wygląda. Teraz przeszywam próbkę z salpą. Tak to wygląda w przypadku usztywnienia, także bezproblemowo. Dodatkowo jeszcze możemy to całkowicie ręcznie szyć. Nie ma z tym też najmniejszego problemu. Wystarczy zrobić standardowo otwory jak pod szef ręczny. No i szyjemy to na 2 igły albo szydłem. Można też zrobić otwory na takiej maszynie. Wyciągamy nitkę z igły i bębenek ze szpulką i wykonujemy otwory. Mamy tu zrobione otwory pod szef i możemy to bez problemu ręcznie przeszyć na 2 igły. Z tej strony jest to bardzo słabo widoczne, dlatego jeśli wyznaczamy sobie otwory, no to warto to zrobić dość porządnie, bo słabo to widać. Na dzisiaj to by było już wszystko. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału. Mile widziana łapka, udostępnienie, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!